Cześć, tu Piotrek, HDTV Polska. Zbliżają się święta. Zauważyłem po forum i portalu, że zadajecie bardzo dużo pytań, jeżeli chodzi o wybór telewizora. Sporo z nich skupia się na telewizorach marki Panasonic. Pytacie się, czym różnią się konkretne modele, do czego są przeznaczone, czy różnica wynika tylko z jakości obrazu, czy może też z wyposażenia, z budowy. Postanowiłem wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Przyjechałem do firmy Panasonic i będę chciał dzisiaj zrobić dla Was przegląd najważniejszych telewizorów japońskiego producenta. Skupimy się przede wszystkim na czołowej serii, czyli DX. Jest to najważniejsza seria wspierająca w 100% technologię Ultra HD i tutaj mówimy o modelach DX700, DX750, DX800, no i oczywiście referencyjny DX900. Na pewno zauważyliście, że wśród tych modeli pojawiają się różne wariacje, jeżeli chodzi o numerologię. Natomiast kwestia jest tutaj zazwyczaj wyglądu, wyposażenia, jakiegoś innego koloru ramki chociażby. Natomiast te modele, które wymieniłem, to jest podstawa i w zależności od tego, do jakiej sieci pójdziecie kupować telewizor, to te oznaczenia mogą się różnić. Natomiast jeżeli chodzi o jakość obrazu, czyli ten najważniejszy element, to możecie być pewni, że na przykład kupując model DX700 lub z różną końcówką, generalnie będzie to samo. Na rynku mamy też niższe modele, na przykład z serii DS. No i tutaj nie będę już robił dokładnego przeglądu, bo tego jest dosyć sporo, natomiast to są wszystko bardzo zbliżone telewizory pod względem jakości obrazu. Są to matryce 60 Hz, natomiast jest jeden wyjątek, DS630. Ten telewizor chciałbym, żebyście zapamiętali, dlatego że nieraz pytacie się o telewizor uniwersalny Full HD jeszcze, tani, żeby był i do filmów, i do sportu, czyli żeby miał tą kluczową matrycę 120 Hz. Na forach ludzie nie do końca wiedzą, czy on na pewno ma tą matrycę 120 Hz natywną, czy nie ma. Słuchajcie, ostatnio mieliśmy okazję sprawdzić ten telewizor, więc mogę Wam powiedzieć na 100%, że Panasonic DS630 ma matrycę 120 Hz, więc jeżeli szukacie telewizora uniwersalnego, ja to mówię tak na przeczekanie, Full HD do obecnego źródła, albo po prostu nie korzystacie ze źródeł Ultra HD, to naprawdę będzie to bardzo fajny wybór. No dobrze, skupmy się w takim razie na serii DX. Myślę, że przejdziemy do pierwszego modelu, czyli DX700. Wspomniałem przed chwilą, że seria DX zaczyna się od modelu 700. Okazuje się, że stoi tutaj przy mnie jeszcze jeden model, czyli DX600. Jest to swego rodzaju zapowiedź testu tego telewizora, który w przeciągu kilku tygodni pojawi się na naszym portalu. Powiem Wam tylko tak na szybko z tego, co już tutaj zauważyłem. Można go dostać w przekątnych od 40 poprzez 49 do 55 cali. Za najtańszy zapłacimy 2300 zł, za najdroższy około 4000 zł. Szybko, co tutaj mogłem sprawdzić, jest to telewizor Ultra HD, 60 Hz. Widzę w nim tutaj ogromny potencjał do grania. Zmierzyłem mu laga, wyszedł około 33 milisekundy. Mam tutaj, słuchajcie, PlayStation 4 Pro najnowsze i ostatnie Call of Duty, które dostaliśmy do testów. No to jest idealny tytuł, żeby pokazać, jak on w ogóle sprawuje się właśnie z lagiem, bo jest wymagający. No i powiem Wam, że 33 milisekundy, jak wiecie, jest to właściwie nieodczuwalne, więc w tego typu szybkie gry na takim telewizorze będzie bardzo fajnie można pograć. Kontrast, tego też się spodziewam, że będzie niezły, bo Panasonic w niższych modelach zawsze z tego słynął, więc zostawiam w takim razie DX600, przetestujemy go w najbliższych tygodniach, więc śledźcie nasz portal, a ja lecę już do zapowiadanego DX700. Za mną model DX700, powiem Wam, bardzo ciekawy telewizor, przede wszystkim przeznaczony dla fanów kina domowego. Dlatego dostępny jest w dość dużych rozmiarach, w 50 lub 58 calach, a jego cena kształtuje się w rejonach od 3500 zł do 4700 za największy rozmiar. Czego dla fanów kina domowego? Jak widzicie, podłączyłem tutaj Ultra HD Blu-raya, model oczywiście UB900, leci tutaj film Lego Przygoda od dystrybutora Galapagos. I myślę, że już tutaj widać, jakie ten telewizor reprodukuje doskonałe kolory. Dlaczego? No, posiada on pełne wsparcie dla technologii Ultra HD, czyli przede wszystkim widzimy rozdzielczość 4K, widzimy technologię HDR oraz właśnie szeroką paletę barw.
Ten ekran jest w stanie pokazać nam z palety kinowej, w tej, której tworzone są filmy, czyli DCI-P3, aż 94% kolorów. W związku z tym większość kolorów, które są zakodowane na tym filmie, możemy zobaczyć. Powiem Wam, że różnica między zwykłym Blu-rayem na tym telewizorze, a Ultra HD Blu-rayem pod względem kolorów jest ogromna. Jeżeli chodzi o technologię HDR, no oczywiście w tym przedziale cenowym jest ona dość podstawowa, wynosi około średnio 350 nitów, więc coś tam już widać, coś na tym ekranie się dzieje. Telewizor posiada też bardzo fajny kontrast, natywnie wyszło w naszych testach średnio około 7000:1. Do tego pomimo krawędziowego podświetlenia mamy wygaszanie strefowe, z którego możemy skorzystać. Też nam to nieco pomoże w uzyskaniu jeszcze głębszej czerni, aby ten obraz był bardziej naturalny i plastyczny. System operacyjny tego ekranu to oczywiście Firefox OS. Różne aplikacje, chociażby Netflix, Player, bardzo fajna obsługa USB, większość plików multimedialnych na nim odtworzycie, co ciekawe też w Ultra HD i chociażby z HDR-em. Jeżeli chodzi o płynność, ten telewizor posiada matrycę natywną 60 Hz, natomiast fajnie, że są suwaki odpowiedzialne za redukcję Jadera, czyli tej skokowości wynikającej z materiału 24P, chociażby z takiego Blu-raya. Natomiast jest taka fajna funkcja dodatkowa dla fanów sportu o nazwie Clear Motion, która delikatnie też poprawia smużenie przy oglądaniu sportu. To jest ciekawe, bo to jest wyjątkowe, tutaj o konkurencji czegoś takiego nie ma, natomiast na tym telewizorze DX700 Panasonica coś takiego możemy zobaczyć. Podsumowując, doskonały telewizor, myślę na początek przygody kinowej. Jeżeli też posiadacie już, jesteście wyposażeni w odtwarzacz Ultra HD Blu-ray, no to idealny wybór, bo wyciśniecie z niego na ten moment praktycznie maksimum możliwości, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o barwy. Lecę w takim razie do następnego modelu, czyli DX750. Za mną model DX750, telewizor, który dostępny jest w rozmiarach 50, 58 oraz 65 cali. Cena kształtuje się od około 4600 zł za najmniejszy rozmiar, po 9000 za 65-calową matrycę. Telewizor ten to właściwie taka bliźniacza kopia modelu DX700, bardzo dobry tak samo pod względem jakości obrazu, w pełni wspiera Ultra HD, czyli 4K rozdzielczość, technologię HDR oraz, co ważne, szeroką paletę barw. Jest jednak jedna, aczkolwiek bardzo duża różnica między tymi modelami, a mianowicie ten telewizor posiada matrycę natywną 120 Hz. Co to oznacza? Że oglądając rozrywki sportowe, takie chociażby jak piłka nożna, możecie być pewni, że piłka nie będzie pozostawiać za sobą żadnej smugi. Rzeczywiście płynność jest bardzo dobra w sporcie. Mamy w menu specjalny dodatkowy suwak Intelligent Frame Creation, gdzie oprócz tego, że możemy poprawiać płynność w filmach i redukować jader, możemy też wpływać w pełni na płynność, którą widzimy przy oglądaniu sportu. I to jest bardzo ważna, pamiętajcie, cecha charakterystyczna tego modelu. Podobnie jak w modelu także DX700 możemy regulować nóżki w tym telewizorze. To jest bardzo fajna, unikalna funkcja. W zależności od tego, jaką mamy szafkę, ona może być wąska, szeroka. Możemy dopasować ten telewizor do szafki. Nóżki mogą być albo na zewnątrz, albo w centrum telewizora. Bardzo ciekawa funkcja. I na koniec wspomnę także o usłudze TV Anywhere. To także jest unikalne na tle innych konkurentów. Na tym telewizorze, słuchajcie, możemy zgasić go i na telefonie, na przykład na smartfonie, możemy oglądać telewizję z tunerów tego telewizora. Możemy nawet być, słuchajcie, w innej części Polski. Wystarczy, że ten telewizor jest na tak zwanym stand-by'u, a my tą telewizję sobie na ekranie smartfona oglądamy. Bardzo ciekawa funkcja, która jest dostępna w większości telewizorów japońskiego producenta. No to ja przechodzę w takim razie do modelu DX800. Panasonic DX800. No powiem Wam, że jak na niego patrzę, wow! To jest telewizor, który robi ogromne wrażenie. Właściwie nie ma konkurencji, jeżeli chodzi o wygląd, bo właśnie to jest jego największa cecha charakterystyczna. Ten telewizor można kupić w rozmiarach albo w 50, albo 58 calach w cenie od 7400 do 8200 zł za ten większy model.
Wygląda niesamowicie. Telewizor idealnie sprawdzi się, jeżeli chodzi o wygląd w jakimś nowoczesnym pomieszczeniu, w nowoczesnym domu, czy na przykład lofcie. Jak ktoś szuka tego typu designu, to właściwie nie ma innego wyboru, jak tylko właśnie ten ekran. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, nie odstaje od tego, jak on wygląda. Telewizor w pełni wspiera technologię Ultra HD. Jest jeszcze lepszy pod względem obrazu od DX750, a to jest spore wyróżnienie. Oczywiście obsługuje rozdzielczość 4K, technologię HDR i szeroką paletę barw. Jeżeli chodzi o technologię HDR, to mamy tu średni HDR na poziomie około 500 nitów, a to, jak już wiecie z naszych tabel autorskich w testach, od tego momentu już możemy poczuć, że rzeczywiście jest to już ta nowa technologia i w filmach ten HDR dosyć dobrze widać. Telewizor posiada też bardzo dobry kontrast na poziomie swoich poprzedników, do tego lokalne wygaszanie, gdzie też wspiera i potęguje ten element. No i cóż jeszcze, no posiada on też i wyróżnia się tym na tle niższych modeli, posiada certyfikaty THX, ISF, czyli idealnie tutaj nadaje się do kalibracji, więc gdybyście chcieli skalibrować taki telewizor, to ten jeszcze fajniej się do tego nadaje, oraz tak zwany procesor 3D LUT do jeszcze bardziej zaawansowanego obrazu. Podsumowując, idealny telewizor, uniwersalny do filmów i sportu ze względu na matrycę 120 Hz, a do tego ten znakomity wygląd. Przechodzę w takim razie do gwiazdy dzisiejszego wieczoru, czyli DX900. No i dotarłem do Panasonica DX900. No powiem Wam bez dwóch zdań, najlepszego telewizora LCD roku 2016 i to właściwie pod każdym względem. Trudno tutaj doszukać się parametru, który gdzie indziej byłby wyższy. Po pierwsze, certyfikat Ultra HD Premium, co oznacza 101% wsparcie dla technologii Ultra HD, czyli 4K rozdzielczość, technologia HDR najwyższej jakości i szeroka paleta barw. Jeżeli chodzi o te dwa ostatnie elementy, HDR jest najjaśniejszy i najlepszy na rynku. Średnia jasność HDR-a na tym telewizorze to ponad 1070 nitów. To robi niesamowite wrażenie. Tu mamy Panasonica Ultra HD Blu-raya UB900, mamy film Lego. Oczywiście na kamerze nie da rady oddać tej jakości HDR, ale nawet tam już widzę, że naprawdę wygląda to kosmicznie i na tym na przykład filmie te jasności punktowe są niesamowite. Druga sprawa to właśnie pokrycie barw. Ten telewizor, słuchajcie, kinowe pokrycie DCI-P3 ma na poziomie 99%, czyli lepiej się już nie da, a co najlepsze, REC 2020, czyli ta najszersza paleta barw technologii Ultra HD, pokryta jest tutaj w 80%. Mam tutaj konsole najnowszej generacji, czyli odświeżone PS4 Pro i Xbox One S. One wykorzystują tą paletę REC 2020 i na tym telewizorze możemy zobaczyć maksymalną ilość barw, które jest w stanie nam chociażby dać konsola. Przypominam, że na filmach mamy kolory w DCI-u i tutaj maksymalną ilość koloru zobaczymy względem zwykłego Blu-raya. Różnica jest piorunująca. Telewizor ten posiada też niesamowity kontrast. Średnio na poziomie 66,5 tysiąca do 1. Minimum, jakie uzyskaliśmy, to było 22 tysiące do 1, a najwyższe to oczywiście nieskończoność. Jak to działa? Diody zasilające ten ekran umieszczone są bezpośrednio za matrycą LCD i pogrupowane zostały w strefy, a tych stref jest aż 512. W związku z tym mamy tutaj naprawdę niesamowitą czerń, niesamowity kontrast i to jest kolejny element, który właśnie wpłynął na referencję w tym ekranie. Dostępny jest on w 58 i w 65 calach, a cena wbrew pozorom jest całkiem atrakcyjna, bo kształtuje się między 13 a 16 tysięcy za najwyższy model. Powiem Wam, że porównując do konkurencji, to naprawdę jest bardzo dobra cena i model szczególnie 65-calowy wydaje się bardzo atrakcyjny. Oprócz tego oczywiście system Firefox OS, matryca 120 Hz, czyli telewizor idealny do filmów, do grania. I na koniec konsole, o których już wspomniałem. Telewizor bardzo fajnie się nadaje ze względu na niskiego input laga. W zwykłym trybie Full HD
On wynosi około 37 milisekund, natomiast też pytacie się o HDR-a w grach i w tym momencie ile wynosi input lag, a jest to 48 milisekund, czyli też bardzo dobra wartość, jeszcze cały czas mieszcząca się w granicy odczuwalności. Cóż mogę powiedzieć? Referencyjny telewizor, wcale nie w takiej wysokiej cenie. Szczególnie polecam dla fanów najlepszej jakości obrazu. No w tej chwili jest to top topów, jeżeli chodzi o telewizory w technologii LCD. Mam nadzieję, że przegląd telewizorów Wam się spodobał, a wiedza została usystematyzowana. Teraz już wiecie, który telewizor do jakich warunków najlepiej spełni Wasze oczekiwania. Cóż mi pozostaje? Życzę Wam w takim razie udanych wyborów, wesołych świąt i widzimy się już w następnym filmie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!